Zastanawiam się, skąd się bierze w przyrodzie, przepraszam za wyraz, takie kurestwo. Cześć, witam Was. Moi drodzy, jak wiecie, dużo się dzieje, ja czasu mam mało, staram się nadganiać, choć to niemożliwe. Dzisiaj pozwólcie, że będzie króciutko, ale dwa tematy poruszę. I będzie to casting Kaczyńskiego na prezydenta i drugi temat, oburzenie pisowców na już sławną piosenkę Jebać PiS. A w niedzielę poruszymy temat decyzji PKW na tym odnośnie subwencji dla PiS-u, ale to w niedzielę. Dzisiaj taki na szybko, taki, no można powiedzieć, teleekspres. Dobra, przejdźmy, moi drodzy, do konkretów. Jak pewnie słyszeliście, Kaczyński jakiś czas temu, całkiem niedawno, się rozmarzył i wymienił cechy, które powinien posiadać jego idealny kandydat na prezydenta RP. A ma być między innymi wymogi Jarosława to taki, ma być młody, wysoki, okazały, przystojny. No i tutaj nie trzeba było długo czekać. Kandydatów znalazło się kilku. Czyli tak powiedziałem, nasz Jarosław, Zbawiciel, wybiera swojego kandydata na prezydenta RP i jak wspomniałem, musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. No cóż, takie ma marzenia nasz Jarosław. Wielki wyścig o fotel prezydenta RP, czyli następcę długopisa Kaczyńskiego, czyli Budynia Dudy, już ruszył pełną parą. Wszystkie partie w Polsce gorączkowo poszukują swojego reprezentanta. I tutaj nie jest też, moi drodzy, żadną tajemnicą, że w szeregach PiS-u to oczywiście jej prezes, nadnaczelnik, wódz Jarosław osobiście wybierze kandydata na prezydenta RP i to on będzie mieć w tej kwestii ostatnie słowo. No ale jak powiedziałem, nasz Jaruś ostatnio się rozmarzył. No i moi drodzy, w wywiadzie oczywiście dla radyjka, które Maryja, ze szczegółami opowiedział, jakie cechy powinien mieć jego wymarzony kandydat na prezydenta. Nasz wspaniały prezes Jarosław wykluczył z wyścigu, i tutaj chyba nie powinno być zaskoczenia, wykluczył, moi drodzy, wszystkie kobiety z wyścigu o fotel prezydenta. Stwierdził, że w obliczu wojny kobieta nie nadaje się do sprawowania takiego urzędu, tak jakby się Jarosław na przykład nadawał. No ale pomińmy to. Co ciekawe, nasz Jarosław Zbawiciel skupił się na cechach wizualnych idealnego kandydata na RP, czyli mierny, bierny, byle wierny. Jak stwierdził nasz Jarosław, no trudno mi sobie wyobrazić nawet model tej pani, która by była tą kandydatką. Z mężczyzną to wiadomo, musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko. Musi mieć rodzinę, musi znać bardzo dobrze język angielski, najlepiej jakby znał 2 języki, powiedział nasz Jarosław. No nie wiem, czy się nasze Słońce Narodu ze mną zgodzi, no ale ja uważam, że Mariusz Gosek będzie świetnym kandydatem na prezydenta. Z Kaczyńskim tak naprawdę no wiele ich łączy. Obaj w dowodzie osobistym mieli kiedyś wpisane wysoki. No ale jak ciągnął Jarosław, powiedział, z mężczyzną to wiadomo, musi być młody, wysoki, okazały, przystojny. Wyborcy te wymogi wizerunkowe stawiają wysoko, musi mieć też rodzinę, musi znać bardzo dobrze język angielski. No i jak wspomniałem, Jarek też wymaga, żeby najlepiej jakby znał 2 języki.
No myślę też, że doktor Jaki, znawca tematów wszelakich, od prawa karnego, prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego, poprzez ginekologię, pisarstwo, narciarstwo, kosmos, no doktor Jaki zna się na wszystkim, język angielski zna no, nie lepiej niż sam Andrzej Duda, który się wiecznie uczy, także doktor Jaki byłby też świetnym kandydatem. No ale moi drodzy, konkurencja w PiS-ie jest bardzo, ale to bardzo duża. Jak powiedział Kaczyński, mamy kandydatów, którzy są doskonali w angielskim i francuskim. Tak jak ten prawdopodobny przeciwnik w drugiej turze. Musi być otwarty międzynarodowo. To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach i wykładach. Ciągnął dalej w Radiu Maryja nasz towarzysz Jarek. Rzeczywistość jest taka, że internet po prostu śmieje się, że w castingu biorą udział zaufani koledzy Jarosława Kaczyńskiego, czyli kto? Ano, Janusz Kowalski, Rysio Denaturat Terlecki, może młody nie jest, ale no, reszta wszystko się zgadza. Doktor Patryk Jaki, Mariusz Gosek czy Wateusz Morawiecki. Doktor Jaki już od bardzo dawna ogłaszał, że jest gotowy do czego? Ano do kandydowania na prezydenta. No, nie wyszło mu na prezydenta Warszawy, jak wiecie, dostał od Trzaskowskiego solidny, przysłowiowy polski wpierdol w tych wyborach. No ale Jaki nie wie, kiedy dość, kiedy przestać i no, będzie startował. No, szczęścia mu tylko pozostaje życzyć. Powiem wam tak, wielu jest kandydatów, którzy będą gorzej reprezentować nasz kraj, jeśli by wygrali jako głowa państwa, jako prezydent Polski, niż Duda. No, Duda jest pośmiewiskiem, jest błaznem, pacynką Kaczyńskiego i nie oszukujmy się, no, jeśli któregoś z kandydatów Jarosław zatwierdzi, musi być takim samym wazeliniarzem bez kręgosłupa moralnego jak Duda. Wcale też bym się nie zdziwił, jak ten gnom Matecki z tą sztuczną Barbie Ogórkową by jako para prezydencka występowali. No idealnie, musicie przyznać, idealnie do pisowskich standardów pasują. No ale kto tym kandydatem będzie, się okaże już pewnie niebawem. To część, powiedzmy, pozwólcie, że zamknę, przejdę do drugiej części. Części, w której pisowcy pokazują po raz kolejny swoją hipokryzję, zakłamanie, swoją dwulicowość. Nie wiem, jak to nazwać, zresztą w trakcie tego materiału postaram wam się to naświetlić.
No, tak, zgadliście. Chodzi właśnie o to, co młodzież śpiewała na kampusie Polska i pisowcy zrobili z tego wielką dramę, wielką aferę. Rozszczekali się, no, zaczęli ujadać niesamowicie, obrażać, no, odczłowieczać, chyba bym mógł nawet powiedzieć, ludzi, którzy śpiewają tą piosenkę, którzy popierają tą piosenkę. Tylko zapomnieli o kilku drobnych szczegółach. A dokładnie zapomnieli o tym, że przez 8 lat wyzywali Polaków, którzy ich nie popierali, od kanali zdrajców, agentów w swoich pisowskich szczujniach, między innymi tej tak zwanej telewizji publicznej, utrzymywanej z naszych podatków, trwał nieustanny festiwal nienawiści skierowany w stronę opozycji i jej zwolenników. A teraz wielkie oburzenie, bo młodzież zaśpiewała jebać PiS. No, szczyty hipokryzji i zakłamania. Ale jakoś nie chcą przyjąć do wiadomości lub nie pojmują tego, dlaczego jest hasło jebać PiS. Ano, moi drodzy pisowcy, to jest za pogardę, za pychę, za brak szacunku, za obcesowość, za próżność, za megalomanię, za arogancję, za wyniosłość, za waszą butę, chamstwo i za okradanie państwa. To jest takie ułamek, kropla, nawet nie w morzu, ale w oceanie, za co właśnie jebać PiS. No i rzecz jasna odpalił się doktor Jaki. No bo jak wiecie, on się zna na wszystkim, on wszystko wie najlepiej, on wszystko wytłumaczy. Zrobił konferencję i może tą konferencję podzielę na kilka fragmentów, ale wrzucę wam pierwszą część tej konferencji i zaraz się do niej odniosę, bo tutaj no, doktora troszeczkę poniosło, że tak delikatnie rzecz ujmując to nazwę. Posłuchajcie. To, co zobaczyliśmy na kampusie Polska, oczywiście to nie było pierwszy raz, ale pewną nowością jest to, że widzieliśmy, że dyrygują tłumem, który posługuje się językiem żuli spod budki z piwem, ministrowie, w tym jeden, o zgrozo, minister do spraw europejskich, który reprezentuje Polskę za granicą. Zwykły żul. Więc, proszę Państwa, to jest drugi element z pełną konkluzją, gdzie ich szef w sposób aprobujący wczoraj wypowiedział się o tego typu zachowaniu poprzez swój wpis w mediach społecznościowych. No i czyli mamy tak, sposób zachowania to jest coś, co odróżnia człowieka kulturalnego od żula. Język to jest coś, co odróżnia człowieka kulturalnego od żula. I trzeci element to jest, proszę Państwa, szacunek albo co najmniej tolerancja do demokratycznych reguł. No okej, jak to doktor Jaki stwierdził, że to są żule, język żuli spod budki z piwem i tak dalej. No, ta wypowiedź już świadczy o inteligencji tego pisowskiego dzbana, ale skoro już Jaki tak stwierdził, że to jest to język żuli spod budki z piwem, to jestem cholernie ciekaw, co Jaki powie na język młodzieżówki Telewizji Republika, czy członków, sympatyków Gazety Polskiej, bo być może to do niego jeszcze nie dotarło, ale tutaj chętnie wam przedstawię to, co wykrzykują, wyśpiewują właśnie sympatycy Telewizji Republika i Gazety Polskiej. Czy to też jest według Jakiego język żuli spod budki z piwem? Ocencie to sami, może i doktor Jaki to obejrzy i też to oceni i powie, czy to jest też język właśnie żuli spod budki z piwem. Nie bać Tuska! Nie bać Tuska!
No ale jakby na to nie patrzeć, no nie można zbyt wiele też oczekiwać od człowieka, który jest wzorem, który jest cytowany, był cytowany w putinowskiej telewizji, który tak zaciekle atakuje Unię Europejską, no aż Putin jest zachwycony i cytuje wypowiedzi doktora Jakiego w swojej reżimowej telewizji, także Jaki robi lwiom przysługę właśnie putinowskiej propagandzie, także no tutaj jego wystąpienia publiczne, konferencje nie powinny nikogo też zaskakiwać. A tak poza tym, to jakoś nasz doktor Jaki, który jest oburzony, zresztą nie tylko Jaki, wszyscy pisowcy, ale no Jaki pojechał po bandzie, więc pojedźmy po bandzie z Jakim. Tutaj pytanie, można by powiedzieć otwarte, czy dla Jakiego też są żule spod budki z piwem, powiedzmy chłopcy Bąkiewicza, którzy na marszach niepodległości drą ryja przy dzieciach publicznie na mieście przez megafony: jebać TVN, jebać Tuska, jebać lewaków, jebać LGBT. No czego oni by tam nie chcieli jebać? Ciekawe, czy dla Jakiego to nadal są patrioci, matki z dziećmi, czy żule spod budki z piwem. Uwaga, poligonie limit wyczerpali. Ale to dostali lepsze. Jebać TVN! Jebać TVN! W górę serca! Jebać TVN! Jebać TVN! Jebać TVN! W górę serca! Jebać TVN! Jebać TVN! Jebać TVN! W górę serca, jebać TVN, jebać TVN, jebać TVN. Czyli jak to jest? Publicznie tak zwana prawica może jebać wszystko i wszystkich, a młodzież czy zwolennicy, lub też inaczej nazwę, przeciwnicy PiS-u czy Solidarnej Rosji już nie mogą nikogo jebać, bo to jest oburzenie, bo to są żule spod budki z piwem, ale szukając żuli, proponowałbym, żeby taki Jaki czy inni tak wielce oburzeni pisowcy zaczęli szukać właśnie w swoim gronie, bo tam żuli po prostu nie brakuje i mają ich na pęczki. Zresztą nie bez powodu jednego z nich nazwali Cerata. Szanowni Państwo, niedawno doszły mnie słuchy, że po Polsce krążą jakieś plotki o moim rzekomym pijaństwie. Proszę Państwa, muszę stanowczo temu zaprzeczyć. Alkohol to największy wróg ludzkości. Ja się Państwu przyznam, że nie mogę nawet patrzeć na pełne butelki piwa, wina czy wódki, dlatego po prostu je wypijam. Piwo, ten napój pomoże. Także powoli kończąc, powiem tak, że młodzież, sympatycy PO śpiewali jebać PiS. No wiem, według PiS-u czy telewizji Republika mogli, nie wiem, zaśpiewać na przykład Barkę, a później wspólnie pójść na miasto i ogołocić kontenery PCK, bo jak wiecie, pisowcom z Bogiem na ustach, ze śpiewami patriotycznymi czy religijnymi lepiej się kradnie, także tutaj pewnie by wtedy ich wychwalali. Mogliby po odśpiewaniu Barki czy Bogu Rodzicy na przykład pojechać na Jasną Górę, namawiać, agitować w kościołach na głosowanie. Możliwości jest bardzo dużo, które by chyba by pisowcy zaakceptowali. Tak naprawdę
ta przyśpiewka, bo chyba tak to można nazwać, to jebać PiS, to jest taki kolec wokół pisowców. Bo mimo to, co oni mówią, to doskonale pamiętają okoliczności narodzin tego hasła. Pamiętają, że było to wyrazem kompletnej bezsilności społeczeństwa, zmęczonego ich arogancją, bezdusznością, często zwykłym prostackim chamstwem. I pisowcy nie chcą, żeby ludzie to pamiętali. Zresztą oburzają się o coś, co też nie jest jakimś tam zaskoczeniem. Oburzają się o coś, co sami robią lub robili w o wiele gorszym wydaniu, niż jest to przedstawiane przez właśnie obecnych sympatyków koalicji rządzącej. Tuska! Nie bać 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 Tuska! Powiem wam tak, no my sobie możemy porozmawiać, podyskutować, pośmiać się, powymieniać poglądami. Kaczyński ma taki twardy elektorat, któremu kompletnie nic się nie przemówi i żadne fakty, opinie, nic. Oni wiedzą swoje i koniec. Dla nich to, co powie Telewizja Republika, a to, co powie Kaczyński, to, co powie pisowiec, jest święte i na brak argumentów będą wyskakiwać: Tusk to złodziej, PO to złodzieje, sprzedali kraj. Takie standardowe teksty. A jeśli chodzi o samego Kaczyńskiego, Kaczyński według mnie przejdzie do historii przynajmniej z 4 powodów. Nie było większego warchoła od czasów rozbioru. Nikt w Europie od czasów Goebbelsa nie posługiwał się tak intensywnie oszczerstwami, pomówieniami, kłamstwami, manipulacjami. Odwrócił on system wartości. Zło i czynienie krzywdy stały się za czasów PiS-u cnotą, kiedy często też służbom PiS nikt od czasów Bieruta nie szczuł tak jednych Polaków przeciwko drugim. I nigdy nasz kraj nie był tak skłócony, jak jest dzisiaj. Dla pisowców wszystko, co nie jest po ich myśli, nie jest to tak, jak oni by chcieli, to po prostu każda osoba jest zdrajcą. Zresztą, wiecie co, wrzucę wam to. Miałem nie wrzucać, ale wrzucę wam to. Przykład właśnie takich typowych pisowskich fanatyków, którzy są oderwani od rzeczywistości, którzy ślepo wierzą właśnie w to, co im powie ich guru. To jest stary materiał, ale myślę, że warty przypomnienia. Kocham PiS ponad wszystko, żeby od początku jestem z PiS-em i do końca chyba mego życia będę z PiS-em. I co jeszcze? No nie wiem, albo nie wszyscy są za PiS-em, tylko za Platformą. A ja mówię, to dlaczego bierzesz 13 emeryturę? Dlaczego twoje wnuki biorą pieniążki? A nie powinni brać? A nie powinni brać, jak nie są za PiS-em, prawda czy nie? Tylko za Platformą są. Bo ja tutaj jeszcze dla proboszcza mam chorągieweczki jeszcze wzięte. Muszę proboszczowi dać naszemu, bo on też jest za PiS-em. Jego siostra Mirka też jest za PiS-em. A jak ja widzę schetynę i te łapy wyciągają i te wybielone zęby, to mnie szlak trafia, depresji dostaję za nich, za tę Platformę. Nienawidzę ich i koniec. Obok byłem przy prezesie, ale nawet go nie dotykałem, bo każdy go chciał dotknąć, przywitać się, pocałować,
i po prostu nie chciałem go męczyć. To w Dygowie wielki bohater. Nie tylko Bohater, w Dygowie, wie pan, szacunek wielki dla niego w Polsce. W Polsce ten człowiek jest bohaterem, nie Dlaczego? tylko w Dygowie. Dlaczego? Dlatego, że mamy dzieci, głodujące dzieci są. Były za czasów głodujące, dzieci chodziły i żebrały, a dzisiaj co? Dzisiaj dzieci już nie są głodne. Mogą jechać na wycieczkę, mogą jechać. Ale gdzie żebrały dzieci? Tu w Dygowie były głodujące? Wszędzie. Proszę pana, to pan nie jest z Polski? Autokarem zorganizowani, miłośnicy PiS-u. Zorganizowaliśmy się i przyjechaliśmy. No i jak się pani podobało przemówienie pana prezesa? Jak zawsze fajnie mówi. Tak? Tak. Do ludzi. Zapowiedział, że zmieni konstytucję. Co pani na to? No, jak na lepsze, to proszę bardzo. Popieram z całym sercem wszystko, co PiS chce zmienić. A co? Bo robi bardzo dobrze. I dla emerytów, dla dzieci, dla wszystkich. Pierwszy, jedyny rząd. Wspaniały. I tak niech zostanie. Nie spotkałam i niekoniecznie bym chciała, dziękuję. Ale przyszła pani na festyn z tego powodu. A nie, Z powodu traktorów. A, z powodu traktorów. bo wnuk się tylko traktorami interesuje. I tak na koniec powiem wam, i to też nie jest przecież żadną tajemnicą, że PiS jest zepsuty do szpiku kości. Oni potrafią tylko robić jakieś dziwne konferencje, szczuć jednych na drugich, a strasznie się oburzają, jak ktoś do nich powie ich własnym językiem. Wtedy jest wielkie oburzenie, ale do nich nie można inaczej mówić, jak tylko ich własnym językiem, który tylko taki język rozumieją. I te udawane oburzenie, że młodzież śpiewa jebać PiS, no bo jebać PiS, no każdy zdrowo myślący człowiek po prostu jebie PiS, no. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie tej zbrodniczej organizacji popierał. I tyle w temacie. Powiem wam tak, na dzisiaj kończę. W niedzielę, tak powiedziałam, zrobię o tej właśnie subwencji dla PiS-u, gdzie PKW nie zaakceptowało sprawozdania, bo o tym też głośno, też skamlą w niebo głosy. Ale powiem wam tak, no Prawo i Sprawiedliwość powoli doświadcza prawa i sprawiedliwości, jakie powinno być. A to ich skamlanie, to powiem tak, to jest miód na moje uszy. Na dzisiaj tyle, a w sucharze dnia jeszcze, moi drodzy, wrzucę wam trochę właśnie takiej pisowskiej miłości na dobranoc. Także na dzisiaj wielkie dzięki, no i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Skąd? A po co żeście przyjechali opisywać? To jest miejsce Polski. Wynocha. Na tym świętym placu masońska telewizja. Masońska telewizja TVN. TVN przyszedł szkalować. Przyszliście, bo wy właśnie złą robotę robicie. Diabelską robotę, masońską. Co słuchacie tu, uwaga? No, oszuści, Rał, Żydy, Kwasa i Millera, wy wiecie, już wczoraj żeście tu, no i co? Rał z tym! Pomóż się człowieku. Trochę rozklęknij przed Bogiem. Rał, nie możecie co szukać. Radio to jest najważniejsze, to jest dla Polski. Niech uciekają, co tu szukają? Pan nie nagrywa. Pan nie nagrywa. Śmierdziuchy żydowskie, zjeżdżać! Okna górę, Żydzi! Parasole, Polacy, Millera, nie tak psy, jak nie będzie tam na Świętą Marię. Idźcie stąd najlepiej. Nie byle do dzwoń na policję, dzwoń na policję. Idźcie stąd.